Hej, cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji gry Spark od studia Spark, a właściwie Spark Brave Dauntless, bo tak brzmi pełny tytuł gry. Zanim jednak przejdziemy do gry, pamiętajcie o subach, łapkach w górę oraz komentarzach. To mi bardzo pomoże, motywuje oraz poprawia zasięgi, a jeśli jesteś tutaj nowy, to pamiętaj również o dzwoneczku, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia o nowych filmach. O ile wielki YouTube Ci je wyśle. Przejdźmy jednak do samej gry. Spark to pierwszoosobowy shooter multiplayer dziejący się na Dzikim Zachodzie. Dwie pięcioosobowe drużyny walczą między sobą w jednym z dwóch trybów. Jednak do nich przejdę za chwilę. W grze jest dostępny Battle Pass, którego odblokujemy za pomocą diamentów. A ponieważ gra jest jeszcze w fazie wczesnego dostępu, twórcy nie wprowadzili jeszcze do sklepu możliwości zakupu diamentów. Jednak wysyłają oni graczom prezenty na pocztę w świecie gry właśnie w postaci takich diamencików. Za awansowanie do kolejnych rang oczywiście czekają na nas nagrody w postaci pieniędzy, diamentów oraz skrzynek z bronią, a tych jest naprawdę sporo. Od noży poprzez pistolety, karabiny automatyczne, LKM-y, wszystko oczywiście zrobione w atmosferze Dzikiego Zachodu. Chociaż twórcy czasem potrafią zaskoczyć graczy i robią to bardzo chętnie, na przykład wprowadzając AK-47 w złotym skinie, który jak wiemy nie ma zbyt wiele wspólnego z westernem. Jednak uwierzcie mi, strzelanie z tej broni przynosi wielką frajdę. Jeśli już jesteśmy przy strzelaniu, to muszę przyznać, że twórcy odrobili pracę domową. Z broni strzela się naprawdę przyjemnie. Oczywiście każda broń ma inny odrzut, a co mnie w tej grze zaskoczyło najbardziej, to moment, gdy się zorientowałem, że trzymając karabin oburącz, można go złapać drugą ręką w różnych miejscach, za magazynek lub pod lufą. Oczywiście nie działa to z każdym rodzajem broni. Delikatnym minusem jest też to, że pistoletów nie da się złapać oburącz dla lepszej stabilności. Wsparcie broni drugą ręką w różnych miejscach to może nic wielkiego, jednak było to zaskakujące, gdyż nie widzi się tego na co dzień w tego typu grach VR. Studio dało nam również możliwość wyboru celownika. Możemy sobie wybrać celownik w postaci kręgów, żywcem wyjęty z Population One oraz zwykły mechaniczny celownik, który znajduje się na każdej broni. Dla każdego coś dobrego. Ok, przejdźmy więc do trybów gry oraz samych map. Na chwilę obecną mamy do wyboru dwa tryby rozgrywki. Standardowy Team Deathmatch oraz Horse Battle. Ponadto twórcy pracują nad trzecim trybem gry, który już możecie zobaczyć w menu wyborów i jest oznaczony jako Soon. Team Deathmatch to standardowy tryb w tego typu grach. Dwie pięcioosobowe drużyny walczą między sobą do uzyskania 50 zabójstw lub skończenia czasu. Niestety na tę chwilę są tylko dwie niewielkie mapy. Skakują one naprzemiennie z każdym nowym meczem, czyli jeśli graliście na mapie numer 1, to po rozpoczęciu nowego meczu z wielką pewnością zagracie na mapie numer 2, a następnie znów na mapie numer 1. Dzięki temu możemy zauważyć podczas gry, że przeciwnicy, z którymi graliśmy na jednej mapie i rozpoczęliśmy razem z nimi kolejny mecz, mają już inne uzbrojenie, które bardziej pasuje na mapę na przykład bliskokontaktową, więc zamiast karabinów uzbroili się w shotguny. Ja to zauważyłem kilkukrotnie. Miejmy nadzieję, że twórcy wprowadzą nowe mapy do gry. Z tego co mi mówili, to rozważają taką opcję, jednak na razie skupiałem się na błędach oraz nowym trybie. Drugim dostępnym trybem gry jest Horse Battle, który możecie zobaczyć właśnie teraz. Tryb odblokujemy dopiero uzyskując odpowiednią rangę, jednak nie martwcie się, rangi w tej grze wbijamy w ekspresowym tempie. Tryb polega na tym samym co Team Deathmatch, z tą różnicą, że jeździmy konno. I tutaj zaczyna się zabawa. Sterowanie naszym rumakiem nie jest wcale najprostsze, bo konie nie skręcają od tak o 45 stopni i nie zawracają 180 stopni na ręcznym.
więc ich skręty są po dość dużym łuku. Trzeba na to zwracać uwagę, bo gdy mierzymy z karabinu do przejeżdżającego obok przeciwnika i skręcamy na oślep, trochę kiepsko jest zginąć, gdy zatrzymamy się na stogu siana. Do tego trybu jest przeznaczona na razie tylko jedna mapa, jednak mimo wszystko zabawa jest znakomita. Niestety, jest jedna rzecz, która jest ciernią w moim oku, a raczej uchu. Jak każda strzelanka multiplayer, tak i tutaj niestety na porządku dziennym są rozwydrzone, szpanujące lub śpiewające na cały głos dzieciaki, które niestety czasem są w stanie uprzykrzyć strzelanie. Ma się wtedy ochotę strzelać nie do przeciwnika, a do swojego teamu. I dodając do tego ich docinki, wyzwiska w kierunku przeciwników oraz teammateów, to niestety irytuje. Studio jednak pracuje nad dodaniem opcji raportowania, dzięki czemu może odrobinę uda się odseparować toksycznych graczy. Oczywiście mamy jeszcze możliwość wyciszenia czatu. Jednak jeżeli gramy ze znajomymi, no to wyciszymy również ich. Na dzień dzisiejszy gra jest w trybie free to play. Jednak twórcy mówią, że to się może z czasem zmienić. Mnie osobiście wydaje się, że decyzja będzie zależała od Battle Passa i tego, czy po wprowadzeniu diamentów do sklepu społeczność będzie kupowała owe diamenty do odblokowania Battle Passa, dzięki czemu twórcy będą mogli zarabiać na swojej pracy. Jeśli nie, to prawdopodobnie przejdą na płatną wersję gry, co jest oczywiście w 100% zrozumiałe, gdyż żaden twórca nie wkłada swojej ciężkiej pracy oraz czasu, aby coś komuś oddać za darmo. Na razie jednak gra jest free to play i ze szczerego serca polecam. Zapraszam również na Discorda Studia, gdzie można z nimi porozmawiać o grze. Na pewno odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania. Ponadto możecie tam również dodać swoje zastrzeżenia do gry, propozycje oraz znalezione błędy. Wszystkie linki jak zwykle znajdziecie w opisie filmu. Ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Hej!